Dzisiaj jesteśmy w Cieszynie i zapraszamy Was z Brunem na taki krótki przewodnik po tym interesującym mieście. W tej chwili jesteśmy na Starym Targu i zapraszam dalej. A więc zaczynamy zwiedzać Cieszyn od kolorowych budynków na ulicy Wyższa Brama, idąc od niegdysiejszego Górnego Przedmieścia na Górny Rynek, gdzie początkowo było miejsce handlu wołami. A w tej chwili tu na tym rynku na środku znajduje się figura Chrystusa Króla. Tu jest Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, a zaraz za nim jest ratusz. Udamy się zaraz na rynek. Chodźmy. W tej chwili jesteśmy na rynku w Cieszynie, powstały w XV wieku, z ciekawymi budynkami wokół, łącznie z ratuszem. Na środku rynku jest studnia Świętego Floriana, jednakże dzisiaj jej nie obejrzymy, dlatego że dzisiaj na rynku są obchody Narodowego Święta Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. A więc mamy szczęście widzieć to wszystko na żywo z Brunem. No i idziemy dalej, nie? Stoimy teraz przed Teatrem Mickiewicza, gdzie grane są prawdopodobnie wspaniałe spektakle, a w tym miejscu wyczytałem, że było pierwotnie centrum Cieszyna. No i teraz idziemy w stronę ulicy Stromej. Tu jest ulica Stroma, teraz idziemy w dół, a potem pójdziemy w górę tam na Rotundę i Pałac. Ale wcześniej idziemy jeszcze na ulicę Głęboką do Muzeum Drukarstwa, gdzie jest sporo eksponatów dla pasjonatów takich rzeczy. Skrzyżowanie ulicy Głębokiej i Zamkowej u podnóża Góry Zamkowej, skąd widać Pałac Myśliwski Habsburgów, który jest zbudowany w miejscu niegdysiejszego Zamku Dolnego. W tej chwili jesteśmy w Cieszynie przy słynnej rotundzie. Prawie każdy ją zna, a jak nie, to proszę. To jest 20 zł. I to jest właśnie ta rotunda. Myślę, że każdy zna w naszym kraju. Idziemy dalej? W tej chwili jestem na wzgórzu Statecznej Obrony. Tu trzeba uważać, żeby telefon albo kamera komuś nie spadła. Powiem wam, widoki stąd na Cieszyn są super zajebiste. Tu można od razu patrzeć na wieżę Piastowską, a po prawej stronie rotundę. A więc było nie było, jak tu nie wyjść na wieżę Piastowską, jak tu się jest w Cieszynie, nie? Tak to wygląda. Dzisiaj jest zachmurzone niebo bardzo. Natomiast widoki i tak są zajebiście piękne. Tak to wygląda tutaj. No jest co chodzić. Jak wygląda w dole? No. Tam jako tak. Przed nami arcyksiążęcy browar zamkowy Cieszyn z XIX wieku, gdzie było i jest nadal ważone dobre piwo. Hej! A w tej chwili jestem przy tramwaju. Może nie każdy wie, ale w Cieszynie kiedyś przed II wojną światową jeździły tramwaje. Tutaj jest akurat po drugiej stronie Republika Czeska i jeździł kiedyś po dwóch stronach rzeki Olzy. Natomiast jak się rozdzielił Cieszyn na Cieszyn czeski, tramwaje przestały jeździć. Cały czas Teraz jesteśmy na moście Przyjaźni. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem młodym chłopakiem, jak tutaj przyjeżdżaliśmy po alkohol, przechodziliśmy przez granicę. A teraz strefa Schengen wolność. Tak wygląda droga tutaj w czeskim Cieszynie. Natomiast to jest przewodnik po polskim Cieszynie, tylko chciałem wam pokazać, jak łatwo przejść i czy to miasto się tak zupełnie mocno różni od naszego polskiego miejsca. Tutaj z tej słynnej ulicy Głębokiej, która jest tak naprawdę dosyć ciekawa, pójdziemy w dół, dojdziemy do studni Trzech Braci.
No i w tej chwili znajdujemy się tutaj przy studni Trzech Braci, Leszko, Bolko i Cieszko. Według legendy spotkali się tutaj przy źródle i po jakiejś długiej wędrówce, nie pamiętam jakiej, i założyli to miasto. Także można tutaj podejść. Nie wiem, czy jest otwarta, zaraz zobaczymy. Pamiętam, jak tu byłem małym chłopcem jeszcze, bo chyba byłem tu pierwszy raz, to wydawało mi się, że my tutaj rzucaliśmy gruszówki, jeszcze za PRL-u, ale może mi się tylko wydaje. Na tą chwilę, no, 1,5 metra i nic więcej nie ma. Kamienie. Jak ja lubię takie zakątki, jak tutaj w Cieszynie. Udajemy się teraz do Wenecji Cieszyńskiej. Zaraz wam to pokażę, jak wygląda. Czyli jesteśmy w Wenecji Cieszyńskiej. Tak to wygląda. O, tu kaczuchy nawet. Ale te właściwe. Piękna uliczka. Tu galeria. Popatrzcie, jak to jest. Świetna, tu rotunda, tu uliczki. Tu coś tam. Bardzo dużo rzeczy związanych z Cieszynem, jak nie większość. Pięknie to wygląda. Idziemy dalej. Co prawda ta Wenecja cieszyńska cieszy oko turystów. Tak jak mnie, bardzo mi się tutaj podoba. Natomiast widzę, że stan już nie jest taki fajny co niektórych tutaj budynków, jaki mógłby być. Kurde, to jest tak naprawdę bardzo mocno niedoinwestowane. Doszliśmy do Lasku Miejskiego, czyli taka chwila relaksu dla nas na chwilkę. Stąd dobrze wiem, że jest rzut kamieniem do Lasku nad Końcówką. Miejsce, które jest bardzo popularne wśród mieszkańców Cieszyna, do tego, aby troszeczkę mieli wypoczynku i relaksu. W tej chwili jestem przy kościele Jezusowym, parafia ewangelicko-augsburska. Tak to wygląda, olbrzymi jest ten kościół. Natomiast tuż obok jest szkoła podstawowa, no piękna architektura tutaj się znajduje. Alumneum. Tak to wygląda. Tu na wprost jest Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek. No jest troszeczkę zasłonięty tutaj drzewami. Chciałem pokazać, jaka to jest piękna architektura, ciekawa do zobaczenia. No i teraz tam na wprost, tam jest brama do cmentarza komunalnego. Pokażę wam trochę bliżej ją. Jest też taki ciekawy obiekt. Reasumując, Cieszyn to urokliwe miasto na granicy Polski i Czech, nad rzeką Odrą, idealne na weekendowy wypad. Warto odwiedzić Cieszyn, by zobaczyć jego zabytkową architekturę, taką jak rotundę Świętego Mikołaja, do środka też można wejść, czy piękny rynek, studnia, te uliczki tutaj wokoło. Można spróbować także tych słynnych kanapek cieszyńskich, jak i zobaczyć fabrykę kultowych wafelków Prince Polo. No, jeśli będziemy mieli szczęście, możemy także spotkać Jana Błachowicza, autotytułowanego zawodnika mieszanych sztuk walki, który właśnie pochodzi z Cieszyna. Szczerze powiedziawszy, miasto oferuje naprawdę sporo rzeczy do zobaczenia, zwiedzenia. Jednak to wam zostawiam resztę do odkrycia. I to tyle. Na razie, cześć.